człowieku. Kabuto. Kabuto. Pyk. Kabuto pyk. No i co? No i jesteśmy, no. No i jesteśmy w środku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowy i specjalny odcinek, specjalnie dla miłośników Porsche. Słuchajcie, Akira Nakai to chyba facet, którego nie muszę przedstawiać dla tych, którzy się interesują przede wszystkim tuningiem, takim profesjonalnym tuningiem Porsche. Przede wszystkim Porsche 993. Ten facet zrobił furorę dosyć dawno, przerabiając oczywiście samochody typu Porsche o modelu 993. Dzisiaj jestem z wizytą u Jarka, który taki samochód właśnie ma i chciałbym go dzisiaj Wam pokazać. No i przede wszystkim chciałbym też sam zobaczyć na żywo, czy faktycznie magia tego samochodu jest tak, jak mówią. Zapraszam. White snow, red sky, reach up for so high. Blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Na pierwszy rzut oka powiedz mi, czy zrobił na Tobie wrażenie? Ja odpowiadam tak. Dziękuję. Ja odpowiadam tak za siebie. Pytanie zadane, ale... Za siebie, ja za Nie, siebie. no jasne, że tak, no słuchaj, wiesz, ja bardzo lubię tą budę i taka rozdmuchana, poszerzona, gdzie proporcje są takie iście wyścigowe, no pewnie, że robi to wrażenie, no nie ma o czym gadać. Samochód jest postawiony na fantastycznych felgach, które notabene chyba są specjalnie na W zamówienie. japońskich workach, tak. Tak, więc, ale jest jeden minus. Ten samochód tak naprawdę jest w automacie i jest samochodem, który prowadzi się tak samo i się napędza tak samo jak 993, które znajduje się u mnie w garażu. Więc jakby powiedz mi, czy to nie jest jakby taka nadgorliwa ilość spoilerów i ten wygląd jest taki agresywny i emanuje złością, a tak naprawdę nie jest tak szybki, tak wiesz, spektakularny na drodze, jak by można było go postrzegać. Powiedz mi, czy to przeszkadzałoby Tobie? Bo Słuchaj, mi to... chyba No tak, odpowiadam tak, nie. odpowiadam. Słuchaj, no to nie moja droga i tak naprawdę chyba nie do końca Twoja droga, ale dla mnie tak. Gdzieś powiedzmy te aero, to wszystko, to taka kropka na i powinna być, kiedy już samochód jest już szybki i to się gdzieś tam dokłada na sam koniec, bo jest taka potrzeba, bo nie możesz przenieść tej mocy, nie mieści się szeroka opona, więc go poszerzasz i coś tam kombinujesz. Zaczynać od tego? No nie wiem, to w ogóle inna zabawa, ale widać, że wielu osobom się podoba, więc czemu nie, no. Jesteśmy tutaj z kolegą, który chciałby zamówić właśnie taki samochód i oczywiście za pośrednictwem 911 Garage, który właścicielem jest Jarek. No ten samochód naszemu koledze się podoba taki jaki jest. On nie musi emanować grozą, nie musi mieć... On emanuje właśnie, on obiecuje. Nie emanuje, silnikowo nie emanuje, nie? Więc wiesz, ten samochód, ja mam nadzieję, że ja się przejadę zaraz z Tobą, zaraz weźmiemy kluczyk i pojedziemy. Deszcz pada. Jest jakieś rondo? Jest, tu obok przecież. Natomiast powiedz mi, czy wiesz, ja jeżdżąc swoim samochodem, zresztą też jeździłeś, wiesz, że ten samochód nie powoduje w ogóle i nie prowokuje do tego, żeby szybko jeździć. Natomiast jakbyś jechał w takim samochodzie, nie uważałbyś, że jednak fajnie by było tak, wiesz, ze świateł odjechać pierwszy? To jest ten problem właśnie, nie? Że tak naprawdę emanujesz, obiecujesz i na światłach czy gdzieś na drodze wygląda to, jakby to było nie wiadomo co, a to jest zwykły 993, no. Więc to jest show, jeszcze to w jest automacie, styl, który jest leniwy. Tak, dlatego no to co chłopaki mówili, że problem jest taki, że jakiś pierwszy, lepszy współczesny Passat okaże się ze światła szybszy niż ty, no i to gdzieś tam może kogoś trochę uwierać. Tańszy o jakieś 6 razy, bo cena jest znana takiego egzemplarza, jakbyśmy chcieli zamówić, bo nie... Wiesz co, Jarek mówił chyba jakieś
110-120 tysięcy euro mniej więcej, No, plus to, minus. No. ale razem z samochodem. Tak, Bo tak, samochód oni sam chyba sami kosztuje robią bazę. około 60 tysięcy euro, Tak, więc jakby, tak. ale chęć posiadania takiego auta no jest duże. Jest duże w ogóle Paweł, zainteresowanie. ale poczekaj, to jest cena, bo akurat ostatnio widziałem, to jest cena za 993 Turbo, które jest oryginalne, jest szybsze, odróżnia się wizualnie od zwykłego 993. I to jest dla mnie ten dylemat tak naprawdę. Czy chcesz mieć samochód bardziej unikalny, jeszcze bardziej unikalny, ale customowy, zrobiony gdzieś tam uszyty teoretycznie na miarę, ale będący mechanicznie seryjnym samochodem tak naprawdę najsłabszym 993, nie? No ale wiesz o tym, że w końcu wiesz, jest bardzo duża magia. Facet, który przyjeżdża tutaj naprawdę na życzenie. Słuchajcie, słyszeliśmy tutaj, ja kręcąc tutaj przebitki, słyszałem, że trzeba na początku wpłacić było niebotyczną ilość pieniędzy i poczekać, aż łaskawie pan Akira przyjedzie. I to Tak. też nie było pewne, że przyjedzie Tak i mówię. zrobi. I to co tutaj to, co jest fajne w tym samochodzie i myślę, że z tą jakby ta magia, którą też kupujesz za te pieniądze, to jest to, że kiedyś ten facet, powiedzmy, zejdzie z tego świata i ten, tak jak niektórzy, nie wiesz, artyści, dzieła będą jeszcze bardziej miały swoją wartość, więc to Może. też jest jakby, nie? Może. Paweł, wiesz jak jest z kupowaniem samochodów, na których chcesz zarobić tak naprawdę, to już jakaś inwestycja. Nie wiadomo co będzie za 20-30 lat, a gość też tych samochodów trochę robi. Tu padła cyfra, chyba Paweł mówił o jakichś 60 samochodach rocznie. No to nie jest się mało, robi. nie? To nie jest taka limitowana Tak. wersja i taka, wiesz, dedykowana jest, dla... Jest, ale te cyfry nie są wcale takie niskie, jak mogłoby się wydawać. Nie wiem, znaczy to wiesz, to zupełnie inna perspektywa. No jeżeli ktoś chce szukać w tym sposobu na ulokowanie kapitału i może jakąś tam potencjał wzrostów, to o tym trudno mi dyskutować, Okej. ale ja wolałbym, myślę, że jako że zadałeś to pytanie wcześniej, no dla mnie to byłby trudny wybór. To czy turbo? Tak, to czy turbo. Znaczy to nie byłby trudny wybór. No ja bym poszedł w stronę turbo. W zasadzie no musiałbym się pewnie przejechać i może bym znalazł tam jakieś minusy takiego wyboru, ale... Wiesz jak jeździ No zwykłe dokładnie. 993 To będzie pewnie jeździć wolniej, bo ma, wiesz, większe opory powietrza generuje. i się wcale nie śmiejemy, okej? Po prostu sobie Nie, żartujemy. znaczy samochód jest fajny i no Piękny wiesz, mi jest, wiesz, ja w ogóle, mi zawsze było bliżej do japońskiej stylowy niż tobie. No tak, Więc dla mnie i geneza i miejsce, z którego pochodzi ten pomysł na ten samochód jest bliski. Jasne, gdyby on jechał i zionął ogniem, super. Naprawdę. To tak. Okej, ale to takie, nie uważasz, że to tak jak wspomniałeś o japońskim stylu, to nie jest to trochę połączone? Niemiecki samochód z japońskim stylem? No zobacz, przecież tak Tak. naprawdę to nie to, że robi ten gość akurat, tak? Który powiedzmy... To jeszcze jakiś napęd Supry i naprawdę myślę, że byłby konkret. To byłoby dobre połączenie. A tak? Słuchaj, chodź spróbujemy się przejechać tym samochodem. Może za szybko werdykty, a jeszcze nie Tak, wiadomo, może jeszcze po zaskoczy, prostu no. zobaczmy. Dobra, idziemy do środka. Dobra. No i co? No i jesteśmy, no. No jesteśmy w środku. Historyczna chwila trochę, bo auta są mega znane i mega postrzegane za samochody, które ciężko jest po prostu kupić, przejechać się i większość ludzi robi sobie zdjęcia z nimi, bo naprawdę są fantastyczne. Jarek, robisz naprawdę spektakularną robotę. My natomiast korzystając z tej chwili, Mateusz się rozbierze, a ja uruchomię silnik. Korzystając z tej chwili. Auto odpala się normalnie, tak jak moje 993. Zauważ, że jazda tym samochodem też Przełom. nie należy do jakby takich, trzeba być takim logistykiem, nie? Jeżeli chodzi o jeżdżenie, Tak bo jak lubisz. nie do końca lubię, bo jeżeli jak na przykład jeżdżąc GT4, to naprawdę męczyłem się wybierając miejsce, do których mogę pojechać. Jak w swoim jednym z filmów mówiłem a propos jeżdżenia nie tam gdzie chcesz, to Jarek mówił o tym, że on jest jednak obniżony chyba ze względu na rasizm, tak? Że on jak normalnie jeździł, to troszkę inaczej, bo on tak gada inaczej.
trochę inaczej brzmi to, nie? W ogóle jest tak zrobiony, że mam wrażenie, że nie jest wytłumiony ten Tak. silnik. W środku? Ty tam? Jakby tak płynniej, no. Słuchaj, to ma 275 koni. Wersje miały też 285 koni. Przy takiej jakby masie to też jedzie. Wiesz co? Wiesz co jest najfajniejsze w tym aucie? Nie to, że no w tej chwili, wiesz, muszę uważać, żeby nie wjechać w żadną dziurę i nie oberwać bardzo drogiego zderzaczka. Tylko to, że tyle było przy tym pracy, tyle zostało włożonych, że tak powiem, finansów w to wszystko i magia tego samochodu jest po prostu mocna. I to wszystko do mnie przemawia, że nie jedziemy zwykłym 993. Dlatego tak, to nie jest dostępne dla każdego. Dzisiaj 993, ktoś, kto ma naprawdę, powiedzmy, nie wiem, ponad 200 000, może sobie taki samochód kupić i nie ma problemu. Natomiast taki samochód z takim ospoilerowaniem, z taką otoczką i magią, którą kupujesz, no już trzeba się tutaj trochę natrudzić. Nie, no jasne, że tak. Znaczy, to jest dla mnie największy argument za, że to jest gdzieś samochód, przynajmniej w teorii, szyty na miarę. Że musisz się zdecydować na coś, nie kupujesz gotowego produktu i to jest super. No, to jest taki trochę nietuzinkowy sprzęt, ale powiedzmy inaczej brzmi. Nie, no brzmi inaczej, ale też bardzo go tu słychać przez tą półkę. Tak, słychać, tak, ja już od razu na dzień dobry. Magia jest tego auta, jest cudowny. Ja uważam, że No ale czekaj, siedzisz w środku, tak naprawdę masz wrażenie, że siedzisz w RWB, pomijam tutaj naklejeczki, ale powiedz mi, zobacz, czy przypuszczałeś, że, nie wiem, myślałeś o tym, że będziemy siedzieć w RWB? To jest oddzielny temat, tak. Tak? Tak. Bo to jest ta magia, bo to mnie, oj sorry, to mnie w ogóle tutaj no jara, no, że tak powiem, bo to jest najfajniejsze. A czy nie mam takiego wrażenia, że siedzę w samochodzie w GT3 RS, która, wiesz, odgryza głowy wszystkim, nie? Czy wiesz, ja gdzieś może tutaj jestem trochę adwokatem diabła, ale jechaliśmy z Pawłem, były dyskusje na ten temat, czy warto w to pójść, czy to w ogóle ma sens. No i wiesz, ważąc kwoty, ważąc potrzeby i ważąc to, co ten samochód ma do zaoferowania, dla mnie cały czas pytanie pozostaje, no. Po co? Po co i czy warto? Czy za te pieniądze tak naprawdę, wiesz, to nie jest tanie auto. To nie jest tanie auto, ale za te pieniądze dostajesz taką magię, część takiej magii i myślisz, że kupowanie aut, ja kupuję na przykład auta też trochę sercem i też jakby mam wrażenie, że niektórych aut się nie kupuje, nie wiem, z głową, tylko Oczywiście. z sercem. Czy nie, ja z tym absolutnie nie dyskutuję. Dlatego dla mnie na przykład pakowanie współczesnej techniki w stare nadwozia to jest to, co jest mi najbliższe. Czyli na przykład obydwu z nas ukochany chyba Singer, którego Tak. sobie gdzieś tam widzieliśmy Ale też jak stał na targach i tyle. Rufa, Tak, ale też tak. samochody, które przygotowuje Krzysztof Hołowczyc. To są samochody w jakby takiej budzie, które mają nowoczesne wnętrze. Technikę mają współczesną bardziej. I Singer właśnie wydaje mi się, że patrząc przynajmniej po prospektach i po tym, co tam sobie widzieliśmy przez szybkę, to robi na takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. No oczywiście tam są kwoty w ogóle abstrakcyjne, bo to są jeszcze zupełnie inne pieniądze, ale to jest esencja tego dla mnie. Czyli połączenie tych dwóch światów. Tak. Nadwozia, taki stylowy, który oczywiście i ty i ja, można śmiem powiedzieć, że kochamy, z nowoczesnym, technologicznie zaawansowanym, powiedzmy, silnikiem czy zawieszeniem itd. Tutaj nie wiem, co byś nie robił, ten silnik modyfikowany i robiony i podkręcany do granic możliwości, no nigdy nie będzie tak powiedzmy zaawansowany technologicznie, jak oczywiście nowe samochody, ale też nie umniejsza to temu autu, tak? Bo takie samochody też się ścigają w różnych w kategoriach, jeżeli chodzi o wyścigi, więc jakby dokładnie. Ale fantastycznie wygląda ten wlot, po prostu jakbym jakąś Formułą 1 Fajnie, jechał. znaczy tak, właśnie to chciałem uchwycić w lusterku, że widać i ten wlot, i ten spoiler, i tą szeroki błotnik tylny, no. Nie będziemy wyłączać kamer i zrobimy Instastory.
Człowieku. Słuchajcie, historyczna chwila. RWB za kierownicą Felix, pilot I Felix. Mateusz. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć. Jeździmy samochodem, który tak naprawdę jest może marzeniem wielu z Was. Przede wszystkim moim, nie wiem, to pewnie dowiecie się z filmu, który kręcimy właśnie teraz. Wiesz co? Mam taką propozycję. Przesiądźmy się i chciałbym, żebyś Ty też coś powiedział na temat tego auta, a potem zakończymy i zobaczymy, jakie mamy, że tak powiem, jakie wnioski będą. Teoretycznie możemy teraz to zrobić. Jesteśmy? Szybka taka zmiana. Czujesz? Czujesz to? Czujesz? Nie, no jest fajnie, Jest- no. Jeszcze, i to jest fajne, nie? Że jeszcze, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, czy kilkanaście tygodni, czy miesięcy, można tak powiedzieć, oglądaliśmy to na monitorach swoich komputerów, czy też komórek, a dzisiaj jesteśmy w stanie przejechać. I to dzięki uprzejmości 911 Garage, Tak jest. które jest od Jarka. Słuchajcie, musicie też wchodzić między innymi do nich na stronę, jeżeli macie swoje oczywiście Porsche lub nosicie się z zamiarem kupienia takiego Porsche, to Jarek jest odpowiednią osobą, która Wam przede wszystkim pomoże. No i oczywiście da się przejechać. Chyba. Kurde. Ale jest... Nie no... Powiedz, że jest fajnie. No jest fajnie, jest fajnie. Jest klimatycznie, jest ten... Wiesz co? Pewnie jakbyśmy pojechali do centrum Warszawy, to spojrzenia wszystkich pewnie wylądowałyby na nas. Bardziej na aucie, nie? No bardziej na tobie, Paweł, no nie oszukuj. Oj, dobra. Umówmy się na aucie. A jak powiedz Ci ten kolor czerwony? Pasuje? Kolor jest fajny. Pasuje, Tak, nie? no Tutaj ja nie jestem fanem nalepek i nalepeczek, więc może bym sobie troszkę go obrał z dodatków, ale no to też kwestia indywidualna tutaj znowu. No, Nie, czerwone robi robotę, nie ma o czym gadać. ja... Tylko fotelik poproszę inny, bo czuję się, jest mi niewygodnie, jest mi za wysoko, regulacja tutaj chyba trochę... Wiesz co? To dla Trzeba mnie by taka było... modyfikacja numer 1 w ogóle przy moim wzroście to bardzo często. Wiesz, ja jakby podzielam Twoje zdanie, bo mówiłeś o tym, że fotele powinny być już do tego stylu, powinny być już chyba takie bardziej kubełkowe, takie sport city, nie? Które Myślę, że są... można było coś tutaj, jakiegoś Recaro CS-a czy coś też wsadzić, może by się jeszcze zmieściły. Może by się takiego, zmieściły, aczkolwiek wiesz, tutaj wiesz, że samochody z roku na rok rosną i te fotele Tak, coraz ja większe wiem. są i teraz Ja wiem. za pożyczenie foteli z innego modelu mogłoby się to skończyć niepowodzeniem. Natomiast Przy tym poziomie kustomizacji myślę, że dałoby się naprawdę coś tam Znaleźć, gdzieś, tak. Ja myślę, kombinować. uważam, że ta chwila zostanie w pamięci. Tak jak większość naszych takich motoryzacyjnych przygód, jest wow. No jest to coś wyjątkowego, to nie ma o tym Tak, nie ma co tak, gadać. tak. Aczkolwiek, czy jest coś, co przebije tą całą atmosferę, która towarzyszyła nam podczas jazdy Mustangiem? Bo ja myślę, że... Trochę myślę, inny kubełek doświadczeń. Ja myślę, że nie, tak, co innego. No to damy RWB, Cabrio, Cabrio, też są nie? takie opcje, nie? Nie, no po prostu rewelacja. Co tu się dzieje Ja tu dzisiaj, panowie zjadę. i panie? Myślę, że tu zjadę. Wow. No i wracamy do 911 Garage, gdyż nasza tutaj jazda się kończy. Oprócz auta, którym mieliśmy się oczywiście okazję i przyjemność przejechać, w garażu w 911 Garage, podkreślam, znajdziemy też jeszcze inne modele, takie jak oczywiście kocham. Przede wszystkim GT3, która jest 4-litrowym motorem, czyli jest po faceliftingu, to jest model 991.2, zaraz do niej pójdę, ale też między innymi stoi turbo, 9993 turbo. A Mateusz już jest też turbo. Patrzcie, musicie zobaczyć!
Siedzę w samochodzie, który prawdopodobnie będę chciał kupić. Wersja poliftowa, 17 rok, już zdecydowanie. Paweł, bierz, ja się dorzucę. Ale chciałem być taki tutaj, wiesz, taki poważny, wiesz, bo to taka doniosła chwila. a ty Dobra mi- sprawy. Zrzutka.pl. Słuchajcie, zrzucamy się. Kurde. Żaden nominał rąk nie brudzi. Zrzuciłem się. Ale wiesz co, tak konkludując naszą wyprawę, bo wiesz, no ja tu przyjechałem oglądać tak naprawdę GT3, Paweł, nasz kolega, przyszedł oglądać RWB i kupił, chyba kupił, nie? Znaczy Chyba kupił, tam. znaczy dogadał się a propos zaliczki, dogadał się a propos, zamówił po prostu ten samochód, nie jeżdżąc nim, właśnie to jest fenomen. Kupił go oczami, tak jak się czasami jest głodnym, je się oczami. Mamy 3 samochody, mamy RWB, mamy Turbo, mamy GT3. Ja wyjeżdżam z tego garażu GT3. Paweł wyjechał RWB, a ty? Słuchaj, no co mi zostało, nie? Dawaj, no. Tak? Nie, znaczy wiesz, no, to nie będę się rozwijał. Dawaj, chętnie wyjadę. Stawiacie chłopaki, nie odmówię. Ja mam, tak jak już wspominałem, dorzucę się. ale- kamery. Tak, 50. 50. Dał 50, wyjechał za 500. Nie no, chyba, znaczy mój charakter i dusza wyścigowca, rajdowca, jak można tak powiedzieć, no to jest w tym samochodzie, ale na co dzień też jeździłbym turbosem, wiesz? Znaczy nie, no nie ma co gadać. Z tego co jeździliśmy tymi Porszekami, to dla mnie w ogóle sam napęd w GT3 urwał wszystko co mógł urwać. No już nie wymieniając różnych nazw organów poszczególnych. Głowę. Tak, ale za stylówę ja jednak, dla mnie RWP super, ja rozumiem dlaczego się tymi ludzie jarają, ale jak zobaczyłem 993 Turbo, To jest to. to jest, wiesz, tak. to jest najbardziej to rozdmuchane, fajne, nietypowe 993, jakie wyjechało z fabryki i to mi robi. Czy ty widzisz, bo ja to widzę, jak jest szeroki ten tył? Tak, dokładnie. Ja cię kręcę, zaraz Właśnie. wam pokażę jeszcze. Właśnie. Więc w tym odcinku, słuchajcie, dużo obfito, praktycznie nie na temat, ale my wiemy, jak to jest jeździć RWB. Wiem, A czy wiecie wy? a czy wiecie wy, musicie śledzić nas, może coś się jeszcze tu wydarzy praktycznie. No, Paweł, Ja zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie, do lajkowania, subskrybowania. No i co? Widzimy się. Żółta na GT3 dla Feliksa! Dobra, widzimy się na Instagramie i w kolejnym odcinku Strzała. Cześć.